2 zacne kawałki szynki zapeklowałem na sucho, a następnie pozwoliłem, by działały siły natury i czas. Wszystko po to, by finalnie otrzymać pyszne, dojrzewające mięsko, ale po kolei. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Za oknem pierwsze objawy zimy w tym roku. Przede mną mięso wieprzowe 3,5 kg w 2 kawałkach, szynka wieprzowa. Zamierzam ją teraz zapeklować na sucho z użyciem soli kłodawskiej, kamiennej, z użyciem saletry, z dodatkiem cukru i z dodatkiem bakterii do dojrzewania mięs, chociaż to nie jest standardowy sposób ich aplikowania. Niemniej w domowym zaciszu mogę sobie pozwolić na pewnego rodzaju eksperymenty i taki też eksperyment robię. Nie chcę teraz za długo gadać. Temat wędlin suszonych, wędlin dojrzewających jest dość zawiły, więc lepiej będzie, jak będę po kolei wykonywał krok po kroku i w narracji omawiał, co z tego zrobię i pokażę na koniec efekt końcowy, który będziecie mogli ocenić. Zapraszam Was serdecznie, zróbcie sobie dobrą kawę, dajcie łapkę w górę. Będzie mi miło, jak jeszcze pozdrowicie mnie w komentarzach, a ja się zabieram za robotę. Trzeba być cierpliwym, bo to nie jest wędlina, która powstaje w jeden dzień. Tu są potrzebne tygodnie, czasami miesiące. Do roboty. Przyprawy i dodatki do peklowania. Na 3,5 kg 90 g soli kamiennej niejodowanej, 10 g cukru, 1 łyżeczkę tymianku, 1 łyżeczkę czosnku mielonego, do tego 7 g saletry, i bakterie do mięs dojrzewających w ilości 0,8 g. Przyprawy i dodatki mieszam. Obsypuję i nacieram nimi mięso. Ograniczam dostęp powietrza i wstawiam do lodówki na 5 dni. Co 1-2 dni kawałki szynki obracam. Soki odleję na koniec. Będzie w nich sporo soli. Po 5 dniach czas na kolejne przyprawy. 2 zestawy. W jednym gałka muszkatałowa i kardamon po łyżeczce, a w drugim przyprawa myśliwska i kozieradka, także po łyżeczce. I w obu po pół łyżeczki świeżo mielonego pieprzu. Nacieram, nabijam na hak i wieszam w temperaturze pokojowej. Ustalam też wagę początkową każdego kawałka. Po 3 dniach przenoszę do chłodnej spiżarni. Jest w niej 11-12 stopni i ponad 50% wilgotności. A po kolejnych 3 dniach przenoszę do dojrzewalni, gdzie jest trochę chłodniej i wilgotność powyżej 80%. W dojrzewalni szynka nie będzie samotna, jak widać. Spędzi tam co najmniej tydzień. Po 8 dniach zdecydowałem się na próbę. Jak widać, szlachetna pleśń rozgościła się na wędlinach.
To, co można poczuć, otwierając drzwi tej mojej dojrzewalni, chłodni, tego się nie da opisać. Po prostu tego się nie da opisać. To jest taka euforia aromatów, przy czym te aromaty są zmieszane z typowym aromatem właśnie tego, co tutaj na powierzchni widać. Zapleśniała mi wędlina, nie? Można powiedzieć, wyrzucić i nie jeść. No, nie można tego wykluczyć, tak? Warunki są takie, jakie są. Pleśni są różne. Tutaj nie ma laboratorium, żebym ja tego na 100% mógł stwierdzić, że jest tak czy nie tak. Ale jeżeli używam bakterii, dostarczam do mięsa, jeżeli dostarczam właśnie pleśni i moja dojrzewalnia jest tym już zainfekowana, to mam bardzo duże prawdopodobieństwo i bardzo dużą szansę na to, że to właśnie te bakterie, te pleśnie będą wiodły prym i jednocześnie kolonizując mięso przejmują też, że tak powiem, patronat nad nim, to chronią go. I jeszcze jest jedna różnica, bardzo ważna różnica pomiędzy tym mięsem, które jest klasycznie suszone nawet w niskich temperaturach, tych 8-12 stopni, ale przy niższych poziomach wilgotności, to jest to, że to jednak jest mięso dużo bardziej zwarte, twarde. Tutaj, przy tych poziomach wilgotności, jakie ja mam, czyli w granicach 80-85%, to mięso jest ciągle plastyczne. Tu jest mięciutko w środku, jest pełna wilgotność. Czas już minimalny minął i dla tego mięska ten czas jeszcze może być długi. Ja to mogę jeszcze spokojnie zostawić na tygodnie i to w dojrzewalni mi wytrwa. I nie uschnie na wiór, właśnie dlatego, że jest wysoki poziom wilgotności. Oczywiście należy dbać, należy zaglądać, należy obserwować, zwłaszcza jak się ma tak pełno jak ja, bo chwila nieuwagi mogłaby doprowadzić do tragedii. W sytuacjach takich, kiedy się trafi już jakieś nieszczęście, no to ozonowanie, mycie, czyszczenie i rozpoczynamy od nowa. Ale jak na razie jest dobrze. To oczywiście zwykła chłodziarka do napojów, tak? To nie jest żadne urządzenie, bo są takowe urządzenia i kosztują worki pieniędzy. Chłodziarki do napojów z drugiej ręki odkupione są w przyzwoitych cenowach. Nówki z rynku trochę droższe, ale też mimo wszystko to są przyzwoite pieniądze. Ważne jest to, żeby w środku była cyrkulacja i ważne jest to, żeby kontrolować poziom wilgotności. Nie przesadzać, bo jak będzie za wilgotno, to też nie jest dobrze i żeby nie było za sucho. Dobra, wystarczy gadania, to tak pachnie, że trzeba zajrzeć. Ja powinienem być bardziej cierpliwy, powinienem jeszcze przynajmniej tydzień czy 2 tygodnie poczekać, zanim Wam to zaprezentuję. Ale do świąt niedaleko. Jeszcze jest szansa, gdyby to były mniejsze kawałki, to jeszcze jest szansa, że na coś takiego możecie spróbować się rzucić i zrobić. Może się przed świętami albo na Sylwestra już się powinno udać. Warunek jest spełniony, bo podstawowy warunek to ubytek 35% masy. I tak tutaj było. To musi być zważone na początku i musi być waga kontrolowana, żeby uznać, w którym momencie to jest ten punkt, kiedy możemy powiedzieć, że już nie jest źle, ale może być lepiej. Zaglądam do środka. Zawsze warto czekać i to jest w mojej opinii warte każdych pieniążków. Widzicie, jakie to jest plastyczne?
Tak, są różne określenia na poziom maksymalnej przyjemności. Nie użyję tego, co chciałem powiedzieć, ale jest dobrze. Naprawdę jest dobrze, jest smacznie. Ojejku. Tak, o to chodziło. O to chodziło. Tak to ma wyglądać, tak to ma smakować. I ta biała pleść tutaj wcale nie przeszkadza, bo to jest szlachetna rzecz, która uszlachetnia smak i aromat wędliny. Coś pięknego. Jeszcze plasterek. Zanim ukroję jeszcze kilka, żeby pokazać na zdjęciu, to zachęcę Was, że warto się bawić w dojrzewające wędliny, o ile tylko możecie spełnić warunki. Nawet jeżeli nie macie dojrzewalni, a macie takie pomieszczenie, gdzie jest te 8-12 stopni i jest powyżej 50% wilgotności, 50-60%, to już tam jest całkiem nieźle. To oczywiście wyjdzie bardziej wysuszone, mniej plastyczne, ale to też będzie bardzo fajny efekt. I nie robiliście tego jeszcze? Nie rzucajcie się na duże ilości. To, że mi to wychodzi, to wcale nie znaczy, że się uda u Was. Zagrożeń jest dużo. Przede wszystkim pomieszczenia, zawsze to powtarzam. Czyste, żadnych pleśni za szafkami. To jest najgorsze, co może być, że niby pomieszczenie ładnie wysprzątane, ale jak się szafkę odsunie, to tam jest cała cywilizacja. Zwłaszcza jak to ma kolory szare, czarne i tym podobne, to tragedia. To jest tragedia. Zarodniki tego paskudstwa się po prostu unoszą w powietrzu. Ozonator to sprawę załatwia. Ja swoją, pomimo że ona powinna być, cała ta moja spiżarnia chłodna, którą tak nazywam, powinna być zainfekowana dobrymi właśnie pleśniami. I jest, ale mimo wszystko ja ją ozonuję. Mimo wszystko ja cyklicznie ustawiam sobie ozonator, zamykam wtedy chłodnię, żeby ona była szczelna, żeby do niej do środka nie leciało, bo póki w niej jest dobrze i bezpiecznie, to nic tam nie zmieniam. Ale samo pomieszczenie jest jednak wystawione na zewnątrz, ma otwarte okienko, tam jest naturalna wentylacja i zawsze coś tam się może dostać. Czy to może mi coś z zewnątrz przynieść, czy gdzieś tam wilgoć się pojawi jakaś, bo w niskich temperaturach o to łatwo. Także o to trzeba dbać. Więc na początek macie takie pomieszczenie, albo możecie sobie nabyć taką chłodnię, spróbujcie. Nie startujcie z dużych ilości, lepiej wystartować z ilości mniejszych, sprawdzić, niech to Wam się uda. Bo po co rzucać się od razu na głęboką wodę i potem się zniechęcić. Też mi się nie zawsze udawało. I do dzisiaj się nieraz trafi, że mogłoby być coś lepiej. To jest natura, to są procesy naturalne. Ja tu nie mam laboratorium, nie stosuję jakiejś wielkiej technologii, żeby to kontrolować. Więc może się to zdarzyć, ale na szczęście bardzo, bardzo rzadko. I mnie to cieszy, bo dzięki temu mam takie pyszności o niesamowitym aromacie. Jezu, jak to pachnie. Życzę Wam udanych wyrobów, które będziecie robili na święta. To jest jeden z nich. To jest to najfajniejsze, że ja teraz tak mogę to powiesić z powrotem w dojrzewalni. Nic się temu nie stanie. Dalej może dojrzewać. A mam jeszcze jeden kawałek. To, że do świąt jest trochę czasu, to jeszcze spoko dotrze. I jak widzieliście, jest tam rzeczy dużo, dużo więcej. A oprócz tego mam też rzeczy poza dojrzewalnią dosyć gadania. Najlepszego łapki w górę, jak się podobało. Piszcie w komentarzu, co myślicie o wędlinach dojrzewających. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, cześć.
Chcesz więcej filmów o wędlinach dojrzewających? Kliknij w kapelek widoczny na ekranie. Zapraszam.